Dzisiaj odpowiemy na najczęściej zadawane pytania odnośnie tunelu w Świnoujściu. Jesteśmy między Wolinem a Świnoujściem. Tak naprawdę zbliżamy się do Międzyzdrojów. Jedziemy po przebudowywanej właśnie drodze DK3, która tak naprawdę niedługo będzie drogą S3 w pełni do Świnoujścia. Co tutaj trzeba uważać, żeby do Międzyzdrojów nie pojechać przypadkiem? Jaki przejazd tu zrobiony. Potężna jest ta estakada. Podobno droga musi zmieniać z tej strony swoje położenie na północną część, na północ od torów, ponieważ po lewej stronie są po pierwsze bagna, a po drugie bardzo dużo domów. W części Świnoujścia byłoby to zburzenie, jeżeli droga miałaby iść po południowej stronie torów. A my zbliżamy się do ronda, które kiedyś było miejscem, gdzie rozdzielał się ruch na promy Karsibory, czyli przeprawę centrum, oraz na promy Bieliki, czyli przeprawę, która służyła głównie dla mieszkańców, a teraz tak naprawdę skręcamy w stronę centrum, czyli w dawną przeprawę miejską, która była niedostępna normalnie dla osób spoza miasta Świnoujście, a w tym momencie jedziemy tą drogą do tunelu. Skąd wiadomo w ogóle, że tunel jest otwarty? Przed tunelem musimy zwrócić uwagę na to, czy pali się zielone światło oraz czy jest otwarty szlaban. Tutaj ważna informacja dla osób, które będą udawać do Świnoujścia porą nocną. Tunel często w noce czwartkowe i piątkowe przechodzi przeglądy czy też drobne naprawy. W związku z tym czasami tunel jest zamknięty lub ruch jest ograniczony, jest prowadzony wtedy ruch wahadłowy i trzeba zwracać szczególną uwagę na światła. Czy mamy swoje światło czerwone czy zielone. Czy można bez tunelu pojechać do Świnoujścia? Tak. Przyprawa promowa w centrum miasta, czyli przeprawa Bieliki, jest cały czas otwarta, pełni rolę wspomagającą. Przede wszystkim jest wykorzystywana przez pieszych czy też rowerzystów, aczkolwiek w tym momencie nie ma już żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o samochody i można na nią wjechać, będąc także spoza miasta Świnoujście. Będziemy mijać gazoport? Gazoport znajduje się w dosyć znacznej odległości od drogi, którą jedziemy, aczkolwiek dla spostrzegawczych można go zobaczyć, jeżeli spojrzymy w prawo, mijając dzielnicę Świnoujścia Przytur. Jaka jest historia tunelu w Świnoujściu? Tunel w Świnoujściu jest tak naprawdę wyczekiwany przez wszystkich mieszkańców od wielu, wielu lat. Pierwsze wzmianki, pierwsze pomysły dotyczące budowy tunelu pojawiły się jeszcze w czasach niemieckich. Wtedy plany budowy tunelu przerwał konflikt, a po roku 1945, kiedy miasto Świnoujście znalazło się w polskich rękach, temat tunelu pojawiał się cyklicznie. Przejazd pod Świną stał się bardziej realny w latach 90. XX wieku. Wtedy ówczesny prezydent miasta Świnoujście Stanisław Morzejko założył komitet powiązany z budową tunelu. Tunel miał powstać metodą zatapianą, czyli metalowe segmenty miały być zatapiane i spawane pod wodą. Powstało też wiele broszur reklamowych, które do dzisiaj można znaleźć w internecie, aczkolwiek tamte plany budowy tunelu nigdy nie wypaliły. A my jesteśmy już na drodze do tunelu, tam widać promy. Jak widać, plany tunelu wypaliły w latach 20. XXI wieku. Wjazd znajduje się tuż obok przystani promów pływających do Szwecji. I co ważne, czy piesi i rowerzyści mogą skorzystać z tego tunelu? Tunel jest przeznaczony wyłącznie dla samochodów. Jeżeli chodzi o pieszych i rowerzystów, jest pewna opcja. Można skorzystać z komunikacji miejskiej miasta Świnoujście, która po otwarciu tunelu zmieniła wiele tras swoich autobusów, które teraz dowożą turystów, mieszkańców oraz rowerzystów. Jak szybko można tutaj jechać? Jest jakieś ograniczenie? Zwyczajowym ograniczeniem prędkości w tunelu jest 50 km na godzinę, aczkolwiek warto zwrócić uwagę na znaki, ponieważ to ograniczenie czasowo może być zmniejszone. Tutaj widzę podwójną ciągłą, czyli co? W tunelu nie wolno wyprzedzać. Tak, w całym tunelu obowiązuje zakaz wyprzedzania. Czuję, jak mi się uszy zatkały. Chyba dosyć głęboko wjeżdżamy w dół, bo tutaj widzę, że cały czas w dół zjeżdżamy. Tunel znajduje się około 20 metrów pod poziomem ziemi oraz kilka metrów pod poziomem lustra wody rzeki Świny. Jak długi jest ten tunel? Tunel jest jednym z najdłuższych w Polsce. Długość tunelu to ponad kilometr. Dużo osób też zastanawia się, czy przejazd tym tunelem jest płatny.
Bardzo dobra wiadomość, przejazd tunelem jest bezpłatny. Tutaj możemy łatwo stwierdzić, ile trwa przejazd. Przejazd trwa około 3 do 4 minut. Znaleźliśmy się po drugiej stronie Wyjechaliśmy na powierzchnię już po stronie Wyspy Uznam. i dalej można się bez przeszkód kierować w stronę centrum Świnoujścia. Albo jeszcze dalej do Niemiec. Nie wiem, czy będzie to słychać na filmie, ale akurat pracowały wentylatory, które służą do wydmuchu spalin z tunelu. Tuż przed wyjazdem z tunelu znajdowały się rozpraszacze światła, nie kierowców, które mają za zadanie przytłumić światło słoneczne po wyjeździe z ciemnego tunelu. Zbliżamy się w tym momencie do przeprawy miejskiej. Droga, która niegdyś była wykorzystywana tak naprawdę codziennie przez wielu Świnoujścian, w tym momencie jest trochę zapomniana. Będzie gdzie tam stanąć pod całym promem. Dla osób, które zdecydują się przyjechać do Świnoujścia pociągiem, prom centrum miasta dalej funkcjonuje oraz pozostaje jedną z jego atrakcji. Przy promach mamy możliwość skorzystania albo z nowego dworca autobusowego, które to autobusy jadą przez tunel do centrum miasta, albo przeprawienia się promem. Na dworcu autobusowym mamy możliwość skorzystania z biletomatu. Dla pasażerów dostępna jest także poczekalnia. Na tablicy odjazdowej mamy możliwość zobaczenia, które linie odjeżdżają w najbliższym czasie. Prom w centrum Świnoujścia dalej jest wykorzystywany przez pieszych, rowerzystów oraz już nieliczne samochody. Co, pojedziemy jak kiedyś promem? Tak, Pojedziemy, popłyniemy. Tak. Kiedyś to był wyścig, żeby jeszcze zdążyć. Kiedyś, żeby wjechać na prom, trzeba było czekać na osobę kierującą ruchem. W tym momencie na prom wjeżdża się już samemu. Znacie taki gatunek wróbla jak wróble promowy? W Świnoujściu można je spotkać. Jaka kulka. On jest okrągły od góry. Wygląda jak Angry Bird. On chowa dziób w piórach, żeby mu cieplej było. Podsumowując, do Świnoujścia można dostać się na wiele sposobów. Czy to promem, czy tunelem, czy pieszo, czy rowerem, komunikacją miejską, czy samochodem. Czasami brakuje jeszcze samolotu, ale kto wie. W sumie lotnisko po stronie niemieckiej też jest dostępne. Mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy na większość Waszych pytań odnośnie przeprawy promowej oraz przyjazdu tunelem w Świnoujściu. I zapraszamy na majówkę Do Świnoujścia oraz innych polskich turystycznych miejscowości.